Witamy Was w kolejnej produkcji, w kolejnym filmie, kolejny pokaz. Cześć, Witaj, Tomku. Przemku. No znowu jesteśmy na polu słonecznika. Tak. Parę dni temu też robiliśmy pokaz pielenia, ratowania słonecznika z chwastów. Tak, co prawda Różniastych i samosiewek. Tak, co prawda troszeczkę inną maszyną. Tak jest. Wtedy pieliliśmy sześciorzędowym pielnikiem, samym pielnikiem można powiedzieć. Już po roślinach widać, że one odżyły. Tak, jest. Bardzo ładne spłuchnienie było. Bardzo wystartowały do góry te słoneczniki. No, nasz, powiedzmy, właściciel pola Jest zadowolony jest zadowolony. z efektów. Dzisiaj jesteśmy na jego drugim polu. Tak, gdzie testujemy troszeczkę inny system. Tak, tutaj sobie testujemy pilnik ośmiorzędowy, czyli większy. Tak. Ten pilnik mamy tutaj wyposażony w taką dodatkową ramę, adapter. To jest druga jakby belka dołączona, na której jest zawieszony pilnik Tak. ośmiorzędowy. I na tej belce jest układ hydrauliczny przesuwny. On się nazywa SGI. Ten układ jest również wyposażony w kamerę, którą potem sobie zobaczymy na przebitkach. Która steruje tak naprawdę nam pracą pielnika. Tak jest. Kamera rejestruje obraz, widzi go w czasie rzeczywistym oczywiście, tak jak jedziemy na polu. Obraz jest przesyłany do monitora, który jest zamocowany w kabinie ciągnika, też go potem pokażemy. Tak. I ten monitor pokazuje też, jak operator jedzie, no i w którą stronę pilnik robi przesuw w lewo Bądź lub w prawo. Bo ta dodatkowa rama też ma pewny zakres właśnie przesuwu tego pielnika, tak? Jest. I ten przesuw wychodzi 20 cm w lewo lub 20 cm w prawo, czyli tą amplitudę mamy 40 cm. Tak, no więc przy takim siewie rzędowym tak naprawdę to jest aż nadto, Tak. ale no zawsze producent przewiduje jakiś zapas, no w razie jakichś, że tak powiem, warunków ekstremalnych. Tak jest. Tutaj nie robimy pielenia na całym polu, Tak. bo pozostawiamy też taką, powiedzmy, kontrolkę wzrostu dla słonecznika. Ponieważ właściciel chciał porównać, ponieważ na tego pierwszym polu jest. robiliśmy, że tak powiem, cały obszar Tak pola. jest, tam pokrycie było w 100%. I dlatego widzi, że to fajnie wszystko po tym spulchnieniu ruszyło, że tak powiem, do życia, a tutaj chcę mieć właśnie taką kontrolę, żeby zobaczyć, czy faktycznie to spulchnienie czy daje tego to kopyto takie dokładnie. dla słonecznika, żeby on szybciej, lepiej, mocniej wzrastał w stanie pionowym. Tak, ku górze. Tu jeszcze odnośnie pielnika może pokażemy. Pilnik, jak wspomniałem, ośmiorzędowy. On jest na ramie składanej hydraulicznie. Wiadomo, no, przejazdy po drogach są takie, że trzeba maszynę mieć węższą na przejazdy. Klasyka gatunku to jest sekcja pieląca wyposażona w zęby. Tutaj na sprężynie. I gęsią stópkę, nie? Tutaj mam, żeby zwiększyć tą powierzchnię. Tak jest. Gęsiostópka 15 cm szerokości roboczej. Zęby, sekcje pielące centralne to jest 5 zębów, a sekcje skrajne, które nam robią w jednym przejeździe połówkę przejazdu, mają 3 zęby. No i wszystko oczywiście jest niezależne regulowanie, żeby to oczywiście dostosować do swojej uprawy, swoich potrzeb. Z takich podstawowych regulacji, głębokość robocza, tutaj bierzemy, odhaczamy, korbą kręcimy według skali. I teraz my tutaj sobie ustawiliśmy na mniej więcej 3 cm. Do tego mamy talerz. Ten talerz oczywiście możemy unieść i zawiesić w pozycji górnej, jeżeli będziemy chcieli, gdy słonecznik już będzie większy, żeby nam strumień gleby przysypywał i dusił chwasty, które będą niższe od rośliny Teraz głównej. to jest jakby taka funkcja ochronna. Chroni nam tą roślinę, żeby nam jej tutaj nie zerwać, nie zasypać. Tak jest. Niektóre sekcje specjalnie dla takich elementów pokazowych wyposażyliśmy w takie dodatkowe wyposażenie. Tutaj mamy gwiazdy pielące na 2 sekcjach. Te gwiazdy jakby zachodzą na siebie i pielą nam tutaj uprawę w samej linii. Tak, jeszcze dodatkowo nam też tutaj dociskają tą ziemię w koło tej rośliny. Tak jest. I to mam nadzieję, że na zbliżeniach na filmie też będzie dokładnie widać. Z tyłu tutaj założyliśmy też takie grabki z grzebła palczaste z palcami, które w środku nam rozciągają, jeżeli jakieś chwasty się pojawią. No wiadomo, bo tutaj na polu nie ma jakiegoś mega zakwaszczenia też, nie? Ale też dodatkowo wyrównują tą powierzchnię, bo widzimy tutaj różnicę między tutaj z tymi zwykłymi sekcjami, a tymi doposażonymi. Tak jest, one też wyrównują i też rozciągają chwasty, jeżeli się pojawiają chwasty, że te korzonki chwastów wyciągają. Tak, I one, a słońce już potem robi swoje, że wysuszy chwast i już
ten chwast nie ma ochoty do dalszego kiełkowania. Dokładnie. Oczywiście, jeżeli nie jest wymagane na przykład te gwiazdy pielące czy te zęby, możemy też tą Tak samą jest. końcówkę unieść, żeby ona nam Tak nie jest. pracowała. Możemy Nie? podnieść, zamocować na sekcji, Zabezpieczyć. albo w ogóle zdemontować Tak, to i jest- wtedy sobie klasycznie To jedziemy. też jest taki szwajcarski styzoryk, można powiedzieć, bo Tak jest. Albo możemy Kowskiego. wszystko dokręcić, wykręcić. Tak. Podejdźmy może do kamery, Tak. pokażemy ją Mhm. tutaj z bliska. To jest kamera, ona nazywa się Keepline. Jest to owoc pracy firmy Carré Mhm. i takiej francuskiej firmy Comier. Kamera rozpoznaje całe spektrum barw, w odróżnieniu od innych producentów. Widzi obraz 3D. Może to być obraz kolorowy, może to być obraz segmentacyjny, czyli czarno-biały. Tak, Kamerę ustawia się na pewnej wysokości, którą podpowiada monitor, oprogramowanie no i kąt. i pewien kąt. My tutaj pracujemy na kącie 40 stopni i wysokość jest mniej więcej 1,60 No to m. pewnie też zależy od wzrostu, Tak. znaczy od wysokości rośliny. Tak jest. I kamera widzi, w naszym przypadku ustawiliśmy ją na takiej wysokości, żeby widziała dwa rzędy. Mhm. Tutaj rozstaw między rzędami mamy 75 cm. Gdybyśmy pracowali w burakach, moglibyśmy kamerę tak ustawić, że ona by widziała nawet 3 rzędy. Nawet 3. Im więcej rzędów widzi, tym bardziej dokładnie. Jest bardziej precyzyjna, nie? W Bardziej samym precyzyjnie oprogramowaniu wprowadzamy szerokość rośliny, Aha. wysokość rośliny, rozstaw między rzędami, a jeżeli rośliny jakoś są między sobą poprzestawiane, to też tą odległość między jedną rośliną a drugą, na przykład 2 cm. Aha, okej. I w sumie resztę robi nam automatyka. Tak, czyli hydraulika ciągnika plus oczywiście Tak jest. kamera. Tutaj mamy takie elementy przesuwne, takie jakby tuby. One są zrobione teraz na... akurat wychwyciło przeszkodę i nam się... Tak jest, od ja razu stanąłem tutaj na linii kamery, przesunęła. dlatego Tak. ona zareagowała. O, widzimy, teraz się cofnęło. No i to jest też bardzo takim precyzyjnym systemem robione, żeby to działało płynnie i szybko. Tak. Pilnikiem z kamerą pracuje się do maksymalnej prędkości 15 km na godzinę. Powyżej już system nie będzie dobrze funkcjonował. Okej, On oczywiście zadziała, ale może z pewnym opóźnieniem być. Nie? tak. My dzisiaj pracujemy z prędkościami takimi 7, No, tam 8, w porywach do do 10 nie? km na godzinę i tych hektarów nam bardzo szybko ubywa. No tak, no bo jednak 8-rzędowy Tak, no piernik to jest bite tutaj 6 metrów za każdym przejazdem i 10 zrobione. km na godzinę, więc... Tak jest. Mamy pielnik podłączony do ciągnika. Aupax Aupax. 410. Możesz parę z- słów powiedzieć o tym ciągniku? A dziękuję. Z silnikiem Weichaya. Mamy tutaj jakby nowy model serii 4000. Silnik Weichai 4,6 litra, czyli mamy tą zwiększoną pojemność, co też widzimy i zaletą akurat przy tej maszynie jest zwiększony rozstaw osi, ponieważ ta maszyna jest dosyć stabilna, można powiedzieć, tak. bo tutaj Bo swoje faktycznie też waży. maszyna może nie wymaga dużego zapotrzebowania mocy do pracy, ale chodzi o stabilność, bo tak jak widzimy, no ten zestaw tutaj powiedzmy z tymi gwiazdami pielącymi i tymi Z grzebłami palczastymi, no to tutaj mamy, można powiedzieć, dobre 3 metry. Tak, jeżeli gdybyśmy chodzi zamocowali o... więcej tych gwiazd Tak. na wszystkich sekcjach, oczywiście to nam wydłuży zestaw, Tak, ta dźwignia nam się wydłuży też ramię, tak. no i będzie wtedy trochę więcej ważył. Tak, nie? dlatego- Czyli jakiś tam obciążnik z przodu by trzeba było... Tak, wtedy zamocować. byłby zalecany, ale tutaj mamy wszystko tak, że tak powiem dopasowane, że to wszystko nam ładnie gra. Ciągnik oczywiście też jest wyposażony w standardowy zestaw obciążenia, czy to tylnych kół, czy przednie walizki. Mamy tutaj przekładnię oferującą 18 biegów do przodu i 18 do tyłu z rewersem elektrohydraulicznym, czyli ta zmiana kierunku jazdy jest wykonywana bez użycia sprzęgła. Trójpunktowy układ zawieszenia, 4700 kg udźwigu na końcówkach, 3 pary wyjść hydraulicznych. No tu akurat do tej maszyny Czyli w miarę potrzebujemy tak bogate naprawdę... wyposażenie. Tak, w miarę Bo tu potrzebujemy dwie pary. 2 gniazda. 2 gniazda. 4 gniazda, 2 pary. Tak jest. Co Może jeszcze by mamy? nawet Ciągnik pokażę oczywiście jest wyposażony w wałek WOMO o 2 prędkościach obrotowych, 540 oraz 1000. Kabina z klimatyzacją, kabina oczywiście ogrzewana, Ona jest duża, no i wygodna. dwuosobowa. My ten ciągnik też mamy wyposażony, bo on bierze udział w różnych pokazach Tak, to jest z tak różnymi jakby maszynami. nasza maszyna pokazowa, Tak, można również powiedzieć. w siewie na przykład punktowym, Tak, gdzie wykorzystujemy też nawigację. tak. Natomiast tutaj, no powiedzmy na tym polu tej nawigacji nie No nie, wykorzystujemy. bo jakby nawigację za nas Ale- obsługuje kamera. Tak, ale do nawigacji podłączyliśmy kamerkę, która jest w standardowym wyposażeniu tej nawigacji. Tak, i mamy Ustawiliśmy ją na na rząd. pielnik, na rzędy, rząd. także operator nawet widzi, jak pieli w
w czasie rzeczywistym. No bo oczywiście, jeżeli kamera tutaj będzie miała problemy, bo może być taka sytuacja, możemy tym pilnikiem też sterować Tak manualnie. jest. On ma taki joystick jakby z Tak. przesuwaniem prawo, lewo i możemy sobie ręcznie doregulować maszynę tak, żeby nam jechała i nie kosiła naszej Tak. uprawy głównej Tak. przypadkiem. Także myślę, że no tutaj będziemy podglądać to pole, bo jest bardzo blisko Tak. naszej firmy. No niecałe 3 km od Tak, firmy. więc na pewno tutaj jeszcze zajedziemy, żeby też zobaczyć sobie, jaka jest Tą różnica kontrolkę między tymi wzrostową. kontrolkami. Będzie od razu widać. No i tą presję chwastów, jak ona będzie wyglądać, bo też warto wspomnieć, że no nie mamy tu jakiegoś też wielkiej presji tych chwastów, no ale zawsze to jakieś doświadczenie. Zapraszamy. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.